Cześć, cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem Ania, a dzisiaj pokażę Wam, jak zrobić top na lato. Będzie to bardzo prosty top, a jednocześnie bardzo taki, można powiedzieć, delikatnie dekoracyjny. Postanowiłam stworzyć sobie takie dekoracyjne ramionczka, tak jak tutaj widzicie, z każdej strony, zarówno z przodu, jak i z tyłu. On jest dokładnie taki sam. I na końcu tutaj jeszcze połączyłam takim dekoracyjnym paseczkiem. Oczywiście Wy możecie w bardzo łatwy sposób dostosować sobie ten top pod swój rozmiar. Ja Wam powiem, jak to robić krok po kroku. Natomiast zaczynamy go robić od takich trójkątów, które właśnie stanowią dekorację naszego ramionczka tutaj. I tak naprawdę od Was zależy, jak sobie później poprowadzicie to ramionczko. Czy chcecie, żeby to stanowiło bardziej część biustu, czy bardziej część taką ramionczka. Dla mnie ta część jest bardziej częścią na ramionczka. Dlatego mam krótki tutaj sznureczek, ale może też być to część na biust, gdzie będzie po prostu tutaj stanowiło dekorację bardziej na biust i wtedy robimy sobie dłuższy sznureczek. Oczywiście to zależy od Was. Na pewno trzeba zacząć od 4 takich trójkącików ozdobnych, następnie wykonujemy odpowiednie rozszerzenia we wszystkich 4 trójkątach tak samo, później je łączymy i robimy sobie dookoła jednym ściegiem top do samego dołu i kończymy sobie delikatnie tutaj takim wykończeniem. Oczywiście, jeśli chodzi o ten top, to nie jest jedyny top na moim kanale. Ja Was zachęcam sprawdzać od czasu do czasu zakładkę wideo, ponieważ tam są wszystkie moje filmy. Ja już robię 3 lata, to będzie 4. rok, kiedy u mnie pojawiają się sezonowe produkty, dlatego topy już też były, bodajże chyba są 4. Ten top postanowiłam zrobić z włóczki od Kokonki, to są 4 niteczkowa bawełna, tak? Natomiast oczywiście możecie też używać wiskozy. Moje poprzednie topy były zrobione z wiskozy i one się bardzo fajnie sprawdziły, więc jak najbardziej można używać tak samo niteczkowej wiskozy, bądź dowolnych włóczek, które macie, jednak polecam, żebyście wybierali naturalne włóczki, ponieważ jest to produkt na lato, więc fajnie, żebyśmy się w nim nie pocili, nie dusili wręcz nawet, może tak bym powiedziała. No i oczywiście, żeby był fajny, zwiewny, leciutki, delikatny i przyjemny w noszeniu, zwłaszcza w upalne dni. Czyli tak, ja używam szydełka 2,75 po to, żeby on nie był taki bardzo przeźroczysty, choć i tak jest. Natomiast oczywiście to wszystko, szydełko musicie dostosować do swojej włóczki. I co? No i oczywiście zachęcam do pracy ze mną. Mam nadzieję, że tego typu topy Wam się spodobają. Dajcie znać, co chcielibyście jeszcze zobaczyć na lato, wiosnę, bo tak właśnie się zastanawiam, co by tu jeszcze zrobić. Ja do tego topu na pewno w następnej części zrobię sobie taki szeroki sweterek, można powiedzieć, ale on będzie na takiej zasadzie, znaczy będę próbowała go tak zrobić, żeby te ramionczka na wierzch wystawiać i żeby one mi właśnie ładnie wystawały, więc będę robiła z takim szerokim dekoltem, może takim tak zwana chyba hiszpanka, taki sweterek, żeby właśnie narzucać na przykład na top. Mam nadzieję, że mi się to uda i że nie polegnę i że wszystko wyjdzie, więc to będzie chyba taka druga rzecz. Oczywiście planuję sobie jeszcze zrobić krótkie spodenki. Bardzo fajnie mi się noszą krótkie spodenki, które też już są u mnie na kanale. U mnie są w formie 3/4, ale też można robić krótkie. Także ja Was bardzo serdecznie zachęcam do odwiedzania wszystkich moich projektów, które są już na kanale. One są w zakładce wideo. Ja tworzę już ponad 3 lata, więc w zależności od sezonu, jaki był, to powstaje zawsze kilka tygodni przed sezonem jakaś część. Więc u mnie na kanale już jest dużo topów, naprawdę dużo swetrów, dużo takich ażurkowych sweterków. Tego już jest bardzo dużo, dlatego ja już też troszeczkę zwolniłam i tworzę tego mniej, bo no już niestety też szafa pęka w szwach i tak naprawdę za każdym razem już doszukuję się stworzenia czegoś, czego jeszcze tak naprawdę nie ma, a jest już coraz ciężej. Także ja Wam serdecznie dziękuję za to, że jesteście na moim kanale, że mnie wspieracie, piszecie komentarze, to mi bardzo pomaga. No i przede wszystkim satysfakcjonuje mnie to, że mogę tworzyć dalej, bo bez Was nie ma po co. Także serdecznie Wam dziękuję i zapraszam. Top zaczynamy od zrobienia takich trójkątów. Będą Wam potrzebne 4. Moje trójkąty średnio mają 9 cm na 9 Na 9 są to oczywiście trójkąty równoboczne, natomiast jeżeli używacie większej włóczki, może się zdarzyć, że Wasze będą większe, to nie ma znaczenia, bo rozmiar sobie dostosujecie na bieżąco.
Dobrze, zaczynamy od tego, że bierzemy sobie naszą włóczkę, szydełko i zrobimy magiczne kółko. W taki właśnie sposób, jak ja tutaj robię, bądź Wasz, który macie ulubiony. Przygotuję sobie tutaj oczkiem ścisłym i następnie będziemy robić w kółeczku już pierwszy rząd, czyli robię narzut, podbijam szydełko pod spód, przeciągam włóczkę, narzut, szydełko pod spód, przeciągam, narzut, szydełko pod spód, przeciągam. Mamy taką dużą liczbę dosyć oczek, pobieramy włóczkę i przeciągamy przez wszystkie pętelki. Trzeba je robić dosyć luźno, żeby właśnie łatwo przeszło Wam szydełko. Następnie robimy 5 oczek łańcuszka, 2, 3, 4, 5 i znowu robimy taki sam bąbelek, czyli narzut, przekładam tutaj narzut, przeciągam narzut, przeciągam pod. Mam znowu dużą liczbę pętelek, ale pamiętajcie, że to jest zawsze taka sama liczba, czyli łącznie to są po 3 narzuty i 3 przyciągnięcia. Tu było 5 oczek łańcuszka, teraz robimy 3 oczka łańcuszka i znowu bąbelek, czyli narzut. Wkładam, może odsunę, to będzie lepiej widać. Wkładam szydełko tutaj pod kółeczko, przeciągam narzut, wkładam pod, narzut, wkładam pod i znowu przeciągam przez wszystkie pętelki. Teraz robię 5 oczek łańcuszka, czyli raz, 2, 3, 4, 5. Narzut, przeciągam, narzut, przeciągam, narzut, przeciągam, czyli po 3 narzuty, 3 przeciągnięcia. Mam nadzieję, że dobrze tutaj to zrobiłam, ale jeśli zrobiłam 2, to oczywiście miały być 3. Natomiast teraz robię 3 oczka łańcuszka i znowu narzut, przeciągam, narzut, przeciągam, narzut, przeciągam. I jeszcze sobie trochę zawężę kółeczko. Mamy obecnie raz, 2, 3, 4, 5 w środku takich bąbelków, a ma być 6, więc teraz robię 5 oczek łańcuszka. Jak zdążyliście zauważyć, liczba oczek jest na zmianę. 5, 3, 5, 3. Teraz jest 5, więc ostatni bąbel. I przeciągam przez wszystkie pętelki, łącznie z tą, którą mam tutaj na szydełku. I teraz zamykam sobie już okrążenie. Dosłownie ciągniemy i zamykamy. I robimy jeszcze 3 oczka łańcuszka. I wbijam się tutaj w początkową bąbelek z takim oczkiem dużym. Zobaczcie, znajdziecie na pewno ten bąbelek i on przy tym bąbelku będzie takie duże oczko. Tutaj przeciągamy i robimy oczko ścisłe. Czyli mamy w środku 6 bąbli. Teraz już możemy sobie tutaj mocno ścisnąć, żeby ładnie przylegało. I w kolejnym rzędzie zaczynamy od kolejnego wzoru. Tym razem wkładam szydełko tutaj w tą część i robię sobie tutaj oczko ścisłe, żeby przejść do tej przestrzeni. Tam, gdzie było 5 oczek łańcuszka, to będą nasze boki, rogi trójkąta tutaj i tutaj będzie inny wzór. I zaczynamy od bąbelka, dosłownie. Zaczynamy od zrobienia narzutu. Wkładam szydełko w tą przestrzeń, gdzie było 5 oczek łańcuszka i robię taki sam bąbel jak w środku, czyli dokładnie tyle samo narzutów. Następnie robimy, już tutaj sobie podglądnę we wzorze, ale to są 3 oczka łańcuszka. Raz, 2, 3 i znowu bąbelek. Raz, 2, 3, bąbelek. Ten bąbelek będzie środkowym i tutaj w tych rogach środkowych musimy zrobić taki dodatkowy sznureczek. Robimy 4 oczka łańcuszka. Raz, 2, 3, 4 i zaczepiamy te 4 oczka tutaj o tą pętelkę, która wystaje z tego bąbelka. Czyli wkładam tu szydełko i robię oczko ścisłe. Następnie zaraz potem robię 3 oczka łańcuszka i jeszcze jeden bąbelek tutaj w środku, czyli narzut. Raz, narzut 2, narzut 3 mam i przekładam przez wszystkie 3. Następnie robimy 3 oczka łańcuszka. Tutaj w tej bocznej przestrzeni, tu gdzie były 3 oczka łańcuszka, zaczepiam w środku o półsłupek, czyli wykonuję półsłupek.
Dalej 3 oczka łańcuszka. Powtarzam w rogach dosłownie to samo, co było tutaj, czyli narzut, robimy bąbel. O, w taki sposób robię 3 oczka łańcuszka i znowu robię bąbel. Ten bąbelek jest środkowy, więc dodatkowo 4 oczka na górze. Zaczepiam tutaj w tą pętelkę, robię oczko ścisłe, następnie 3 oczka łańcuszka i jeszcze jeden bąbel tutaj. W taki sposób. To się za chwilkę ładnie wszystko poukłada. Teraz 3 oczka łańcuszka. W bocznej ściance zaczepiamy te 3 oczka, robiąc półsłupek, 3 oczka łańcuszka. No i ostatni bok trójkąta. Tak samo wykonujemy tutaj bąbel, 3 oczka łańcuszka, bąbelek, cały czas taki sam, 4 oczka łańcuszka do góry, zaczepiam tutaj o tą tylną pętelkę, robię oczko ścisłe, 3 oczka łańcuszka i jeszcze jeden bąbel. Następnie 3 oczka łańcuszka. Mamy tu jeszcze boczną ścianę do zrobienia, czyli tutaj zaczepiam o półsłupek, 3 oczka łańcuszka i zaczepiam tutaj dosłownie o te oczko, które wychodziło z bąbla. Z tego bąbelka, to jest takie duże oczko. Robię tutaj oczko ścisłe. Mamy ten pierwszy fajny trójkącik, taki piękny. Jeszcze zostało dosłownie 2 rzędy, więc to jest taki szybki trójkącik. Następnie będziemy pracować już w tych przestrzeniach. Od razu robię narzut i w tej przestrzeni pierwszej robię 3 półsłupki nawijane. Raz, 2, 3. W tej przestrzeni tutaj na górze będę robiła 2 półsłupki nawijane, czyli od razu przechodzę i wbijam się dosłownie tutaj, żeby to ładnie wyglądało. Wiem, że robiliśmy tutaj taką przestrzeń, ale wtedy zostanie Wam taka nitka tutaj. Dlatego ja się wbiłam pod tą nitkę i robię 2 półsłupki, 5 oczek łańcuszka, 2, 3, 4, 5 i znowu 2 półsłupki, czyli cały czas w tej samej przestrzeni 2 półsłupki, raz i 2. Następnie w tej przestrzeni bocznej idą 3 półsłupki, raz, 2. Dosłownie owijam to, tak jak widzicie, nie doszukuję się oczek łańcuszka ani pętelek, owijam wszystko w przestrzeni, czyli tu kolejna przestrzeń, też 3 półsłupki, raz, 2, 3, kolejna przestrzeń, też 3 półsłupki, raz, 2, 3, tutaj w tej przestrzeni również 3 półsłupki, raz, 2, 3, tutaj wchodzimy na tą boczną krawędź, więc tu robimy 2 półsłupki, raz, 2, 5 oczek łańcuszka, 5 i jeszcze raz 2 półsłupki w tym samym miejscu, raz i 2, to znowu w tej przestrzeni tutaj 3 półsłupki, raz, 2, 3, w tej przestrzeni też 3, raz, 2, 3, w tej przestrzeni również 3, raz, 2, 3 i tutaj jeszcze została nam ta część, raz, 2, 3 i tu mamy boczną przestrzeń, więc bok robimy tak samo, czyli 2 półsłupki, 5 oczek łańcuszka i jeszcze raz 2 półsłupki, raz i 2 i teraz tu nam zostało do zrobienia 3 półsłupki w tej przestrzeni, 3 półsłupki tutaj,
Raz, dwa, trzy. I jeszcze jedna tutaj jest przestrzeń, czyli też 3 półsłupki. Raz, dwa i 3. I teraz wyszukuję sobie tej pętelki pierwszej od pierwszego półsłupka. Tu widzę, że jest półsłupek i szukam tego oczka, który jest dosłownie, który tworzył ten półsłupek, bo zawsze jest półsłupek, a tu później jest oczko i sobie tutaj łączę to okrążenie i od razu w tej samej przestrzeni pod tym samym oczkiem robię półsłupek. I teraz będziemy robić półsłupki w każdym oczku, tutaj gdzie były 3 półsłupki, to też muszą być 3. Czyli tutaj raz, dwa, 3. Potem były te 2, więc również je przerabiamy i już wbijam się pod całe oczko tutaj, czyli łącznie tutaj mam na razie 5. To jest takie obrębianie z tych oczy, które zrobiliśmy. Tu były 3, tu były 2, więc po prostu wbijam się i robię dalej. Natomiast tutaj, gdzie mamy tą przestrzeń, w środku wykonujemy od razu 5 półsłupków, czyli owijam sobie tutaj wokół całego łańcuszka. Raz, dwa, 3, 4, 5. I uwaga tutaj, ten jeden półsłupek, co był w tych 2, on tutaj ma oczko trochę zaciągnięte do tej przestrzeni. Pamiętajcie, że jest półsłupek i on ma tutaj gdzieś oczko, dlatego ja sobie pobiorę tutaj tą pętelkę, ona jest bardzo, ona się może ukryć wręcz, ale trzeba sobie jakoś tutaj ją pobrać, nawet chociażby przednią pętelkę, żeby nie zapomnieć zrobić tego oczka, bo Wam się pogubią te oczka. Czyli tu mamy raz, no i potem już normalnie widać te pętelki, czyli przerabiamy sobie po prostu tak, jak idą oczka łańcuszka, w każde oczko łańcuszka półsłupek, nawijany oczywiście. Ja już sobie tutaj też z Wami to przerobię, żeby nic nie umknęło i nic nam się nie pogubiło. W każde oczko wybieram tutaj i przerabiam dookoła półsłupkami nawijanymi. Tutaj. I tutaj jeszcze jest. I tu jest ostatni. Natomiast w środku robię 5 półsłupków. Raz, dwa, 3, 4, 5. No i to jest tak samo z tego brzegu musimy wybrać sobie to oczko tutaj, dosłownie ono się tak chowa nam, ale też nie możemy o nim zapomnieć. Raz, dwa, 3, 4, 5, 6, 7. No ja tak liczę, ale oczywiście nie trzeba tego liczyć, ale na bokach powinna być właśnie ciągle ta sama liczba półsłupków. Dlatego tutaj ważne jest, żeby nie zapominać o tym półsłupku, które oczko wystaje, zachodzi trochę właśnie w ten łańcuszek. Tak to właśnie wynika z ułożenia oczek po zrobieniu półsłupków. I tutaj znowu w tej przestrzeni 5. Raz, 2, 3, 4, 5. No i oczywiście tutaj też to samo, co mówiłam, wyszukuję tego dosłownie tutaj oczka, której jest z półsłupka, bo zawsze jest jak gdyby oczko przed tym półsłupkiem. Ono się tak po prostu tworzy, tak jak tutaj nawet widać, że jest półsłupek i on ma tutaj swoje oczko. Dlatego tutaj też musimy pamiętać, żeby nie zapominać o tym oczku, które było właśnie z tego półsłupka. No i tutaj już oczko po oczku cały czas przerabiam tutaj tą krawędź i praktycznie będziemy mieli już gotowy ten trójkącik. Tak patrzę właśnie na minuty, to około 16 minut zajmuje zrobienie takiego jednego trójkącika. Mi oczywiście, bo wprawie już
Wiadomo, że na początku to będzie trudniej. No i tutaj widzę, że mam ostatnie oczko. Ja nie wpinałam sobie żadnych znaczników, bo już widzę, które to jest ostatnie. Zawsze sobie można wpiąć znacznik i sprawdzić. No i tutaj oczywiście mam to pierwsze oczko, które tutaj wytworzyłam. Ja sobie je łączę oczkiem ścisłym. Odcinam sobie włóczkę i robię oczko ścisłe. I mamy gotowy już kolejny trójkąt. I teraz tak, musimy zrobić 4 takie trójkąty. Następnie, gdy zrobicie już trójkąt, to wybieramy jedną część tego trójkąta, którą będziemy poszerzać. Ja już Wam pokażę, jak to wygląda teraz. Mam jedną część, jeden bok trójkąta, który poszerzam. To poszerzanie na razie nie jest zbyt estetyczne, natomiast później będziemy je ładnie obrębiać i naprawdę będzie bardzo fajnie wyglądało. Dlatego teraz może trochę kształt jest inny niż ten top, który Wam pokazuję, ale tak musimy to zrobić, żeby ładnie wyglądało. Żeby stworzyć ten brzeg, też będziemy używać najprostszego wzoru, dosłownie półsłupków nawijanych i to w całe oczko, bez żadnych tylnych pętelek, więc też naprawdę będzie to ładnie wyglądało, jak Wam tutaj przybliżę. Natomiast ja wybieram właśnie ten bok, w którym było to łączenie, ponieważ chcę, żeby te boczne krawędzie jednak były bez takich łączeń. To boczne łączenie tutaj się schowało, ono jest mało widoczne, natomiast krawędzie mają ładny, równy brzeg, więc zaczynam od brzegu, który miał tutaj to łączenie. Mamy oczywiście cały czas trójkąt położony prawą stroną, tu jest lewa, ponieważ wystaje mi ten sznurek początkowy, mamy prawą stroną i teraz pokażę Wam, jak zrobić sobie to poszerzenie. Ok, więc tak. Będę pracowała na tej krawędzi, natomiast skupmy się teraz tutaj, co jest w środku. Pamiętacie, że w środku robiliśmy sobie 5 półsłupków. Ten półsłupek, może tutaj nie złapię ostrości dokładnie, ale zaczynamy liczyć od półsłupków, które były owijane na łańcuszku, czyli takich powinno być 5. Raz, 2, 3, 4, 5. Natomiast wbijamy się w trzecią pętelkę od tego, w trzeci taki półsłupek. Raz, 2, 3. Ja się bijam tutaj w ten trzeci, dosłownie, tak żeby krawędź była w miarę tutaj równa. Jeżeli bym się wbiła drugi, powstałaby mi tutaj taka dziwna przestrzeń. Dlatego zachodzę na tą krawędź trochę i tutaj zaczepiam włóczkę. Czyli w trzeci półsłupek, licząc od tego, który był owijany. Nie ten, który był wbijany tutaj i wyszukiwany jako ten pod spodem. Tylko trzeci, który był robiony w kółeczku z 5 łańcuszek. Zrobiłam sobie początkową pętelkę. Przeciągnę właśnie teraz w to trzecie oczko, zrobię oczko łańcuszka. I teraz tutaj robię jeden półsłupek. Ponieważ ta krawędź mi się tutaj ładnie zrównuje, więc nie robię tutaj 2 półsłupków. Robię tutaj jeden, zaznaczę sobie początkowe oczko. Następnie robię kolejne półsłupki w każdym oczku. To jest 1, tutaj mam 2. Wybieram dosłownie całe pętelki tutaj. Całe pętelki mam na myśli z góry łańcuszka. Trzecia pętelka, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 jest jeszcze taka ładna, natomiast już tutaj jest to łączenie, ale tak naprawdę, zobaczcie, to łączenie nie wchodzi w oczko, tylko muszę teraz owinąć łańcuszek i wbić się tu dosłownie pod, żeby sobie to wszystko schować, jako 15 półsłupek. W taki sposób, żeby tego nie było widać. Teraz mam 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 i zobaczcie, że tutaj z kolei jest trochę inna sytuacja, ponieważ mam tak naprawdę mieć ładne brzegi, więc w tej części od razu zrobię, nie wejdę już na ten słupek tutaj, tylko zrobię zwiększenie, żeby mieć w jednym słupku na końcu po prostu przerabiam, w jednym oczku przerabiam 2 półsłupki, czyli 24. Po to, żeby jakby już sobie tutaj poszerzać.
Tutaj pożyczyliśmy sobie trochę półsłupek głębiej, bo nie wzięliśmy z drugiego, tylko wzięliśmy z trzeciego. Natomiast tutaj nie pożyczę, ponieważ wiem, że to już by weszło w tą część, a nie chcę, tylko tutaj wyjątkowo robię sobie jedno zwiększenie. Natomiast w dalszej części za każdym razem też musicie zrobić tak samo, więc jak robicie te wszystkie trójkąty, to jednego dnia warto sobie właśnie zapisać, ile półsłupków z jednego boku Wam wyszło, żeby zawsze robić tak samo. Mi wyszły 24, więc robię oczko do góry. Teraz będę w każdym rzędzie z jednego i z drugiego boku robiła zwiększenia. W każdym rzędzie, czyli zobaczcie, teraz odwracam robótkę i w każdym początkowym oczku robię zwiększenie, czyli 2 półsłupki w jednym oczku. Raz i 2. Następnie po jednym półsłupku do końca. Tutaj. Wbijamy się w całe oczka. Jeszcze raz tutaj powtórzę, w razie czego nie wybieram jakichś tylnych pętelek, 3 pętelek, tylko całe oczka i cały czas robię półsłupkami nawijanymi. Czyli tak, w tamtym pierwszym rzędzie zrobiłam tylko na końcu jedno zwiększenie, ale w sumie miałam 24 półsłupki. Natomiast w tym rzędzie zrobię zwiększenie na początku zrobiłam i zrobię teraz na końcu, więc powinna mieć 26 półsłupków. Czyli za każdym razem o 2 półsłupki zwiększa mi się liczba właśnie tych oczek, tych półsłupków można powiedzieć. I teraz przechodzę tutaj już do końca. Oczywiście boczne krawędzie można znacznikami znaczyć, wtedy jest wygodniej, bądź też po prostu liczyć sobie na bieżąco, gdzie jest ostatnie oczko. No i tutaj miałam ostatnie. Tutaj też robię jeszcze raz zwiększenie, czyli powinna mieć 26. Oczko do góry odwracam i to samo. Zobaczcie, znowu zwiększenie. W każdym rzędzie zwiększenie na początku i na końcu. Oczywiście jest to dostosowane do tej włóczki pod mój wymiar. Może się okazać, że niektórzy nie muszą wcale mieć takiego zwiększenia, że te zwiększenie można zrobić tylko na przykład na prawej bądź też na lewej stronie, ale wtedy to nie będzie taka szerokość wielka tego trójkąta. Jeżeli ktoś ma na przykład mniejszy właśnie biust, prawdopodobnie może się tak wydarzyć, że nie potrzebuje tyle zwiększeń, ale jakby nie jestem w stanie Wam to powiedzieć na wszystkie rozmiary, dlatego mówię tylko możliwości, że to podwójne zwiększenie wynika u mnie z takiej potrzeby rozmiaru. Może się też okazać, że dla osób to będzie za ciasne i na przykład muszą robić 3 oczka w jednym. Też się tak może zdarzyć. Także to sobie trzeba dostosować do swojego rozmiaru. Ja tylko tutaj właśnie podaję możliwości, jakie mogą zaistnieć i wynikać problemy, dlaczego na przykład coś jest za ciasne. Że właśnie tutaj dostosowujemy sobie liczbę zwiększeń. Ja już wiem, że to jest oczko tutaj, natomiast oczywiście powinnam to zaznaczyć, ale nie zaznaczyłam. No i tak. I tak robimy sobie cały czas, tam i z powrotem, do momentu, w którym uzyskacie sobie mniej więcej... No właśnie, no najlepiej mieć jakiś top lub koncept na tą bluzeczkę, na ten kolejny top. Ja już wiem, że i tak ten top będę miała oczywiście ramionczka, więc i tak go dostosuję jeszcze wysokość, jak będzie ramionczko tutaj. Natomiast ja już mając 2 topy, też szydełkowe, wiem, że tutaj jak mam te 19 na przykład i dojdzie mi kolejne 19, czyli to już będzie 40, to już jest taka szerokość jednej bluzeczki, jednego leżące na płasko i na przykład wiem, że jeżeli bym chciała mieć luźniejszy top, czyli na przykład no sweterki robię na 50 cm, czyli de facto jeszcze po 5 cm mogłabym dodać z jednej strony, ale te 5 cm będę dodawać już pod pachą, żeby się ładnie zaokrągliła. I to trzeba sobie mierzyć na bieżąco, jakby popatrzeć na topy, które macie, popatrzeć na bluzki, jak to będzie leżało, przyłożyć do siebie. To nie musi być wcale dużo nadbudowane. To oczywiście robię metodą prób i błędów, dlatego tylko doszłam do momentu, w którym uzyskałam 38 takich półsłupków tutaj nawijanych. I uwaga, ważne, żebyście skończyli pracę tych 38 półsłupków na lewej stronie.
tutaj, czyli kończymy na lewej stronie, ponieważ cały top będziemy później wykonywać na prawej, więc żeby łączyć i w miarę wzór się zgadzał, musimy zaczynać od prawej strony. Czyli tak, musimy zrobić dosłownie 4 takie trójkąty. Te u mnie są troszeczkę tutaj właśnie zawinięte, ale jak dołożę sobie kolejny trójkąt o tej samej właśnie szerokości, to on stworzy mi taką fajną tutaj zawijas, który oczywiście też będę jeszcze obrębiała. Czyli przygotowujemy 4 takie same trójkąty o takiej samej liczbie oczek, tyle samo półsłupków, żeby się wszystko zgadzało i zaraz do Was wracam. Ok, ja już mam wszystkie 4 trójkąty i teraz, jeśli macie 4 trójkąty, wystarczy, że przyłożycie sobie mniej więcej 2 trójkąty tutaj do siebie, ubierzecie na siebie, założycie, może do podkoszulki przyłożycie i sprawdzicie, jak to u Was wygląda. No u mnie jest to około 37-38 cm, jest to oczywiście zagięte, więc jeszcze to nie jest wyprostowane, żeby to było dokładnie ten sam wymiar. Więc zakładając, że top nie może być zbyt luźny pod pachą, żeby tak może nie sterczał, to ja go sobie zrobię na około 45 cm do 48. Chodzi mi o tą płaską część tutaj, która będzie szła w tą stronę. Dlatego teraz musicie sobie dobrać taką liczbę oczek, która będzie pod pachą. Będziemy dorabiać łańcuszek, żeby ładnie zaokrągliła się przy paszczce. Natomiast oczywiście wystarczy policzyć sobie tutaj te oczka i sprawdzić, ile centymetrów zajmują Wam te oczka. Dla przykładu u mnie 10 oczek to jest około 5 centymetrów, więc myślę, że pomiędzy pachami, zarówno jednej, jak i drugiej strony, dołożę 20 oczek łańcuszka. Tak powinno być dobrze, natomiast oczywiście jeśli będzie coś za dużo czy za mało, to ja już to spróbuję i zmienię tą liczbę oczek. Oczywiście to wszystko zależy od rozmiaru, jaki potrzebujecie i od włóczki, grubości włóczki, z jakiej robicie. Ja Wam tylko pokażę pomysł, jak ja to zrobiłam. Wy natomiast musicie sobie dostosować odpowiednią liczbę oczek do Waszego rozmiaru. Czyli tak, ostatni 4 trójkąt. Nie musimy przecinać włóczki, ponieważ będziemy pracować dalej. Skończyłam na tym samym ściegu, czyli miałam po lewej stronie ścieg. Teraz zwracamy, czyli robię oczko do góry i będę robiła na prawej stronie, ale tutaj już nie dodaję oczek po tej stronie, czyli zrobię te 38 oczek, które miałam. Zaczynam od tego brzegu i wykonuję 38 półsłupków, bo ja akurat mam tutaj 38. Oczywiście można sobie tutaj zaznaczyć, żeby mieć pewność, że to oczko łańcuszka. I mam tak, 1, 2, 3, 4, 5. Robiłam całą prawą stronę, 38 oczek łańcuszka. Teraz biorę sobie drugi trójkąt, ponieważ tworzymy akurat tą część, gdzie te trójkąty się będą stykać. Czyli znowu układam sobie na prawej stronie, tutaj, czyli z tej strony powinna mieć włóczkę, z poprzednią włóczkę i teraz od razu, słuchajcie, od razu przechodzimy do zrobienia półsłupka z tej strony. Nie będę tutaj tworzyła przestrzeni, choć nie wiem, czy ona jest potrzebna w ogóle, ponieważ ten trójkąt był taki lekko właśnie rozwidlający się, on nie szedł tak prosto. Ja nie chcę do końca takich przestrzeni mieć tutaj, choć można by to jeszcze rozszerzyć, jak to już zależy od Was. Można tutaj zrobić na przykład przestrzeń i zrobić sobie 3 oczka łańcuszka, 4, 5, to wszystko zależy od Was. Ja natomiast zrobię sobie od razu tutaj łączenie. Nie chcę takiego wielkiego dekoldu, no oczywiście to zależy również od rozmiaru biustu, jak tam u Was wychodzi. Więc tak, dla osób, które chcą sobie wydłużyć, rozszerzyć, robimy kilka oczek łańcuszka, mogą być 3, mogą być 4, wszystko jedno. Dla osób, które nie chcą mieć takiego szerokiego dekoldu, robimy od razu narzut i od razu tutaj wybijam się w to pierwsze oczko, które było tutaj na pierwsze z brzegu. I robię sobie w miarę blisko tutaj ten półsłupek. I dalej przerabiam też 30 u mnie 8 półsłupków. Zobaczcie, że pomimo, że ja i tak tutaj zrobiłam od razu ten półsłupek, ta przestrzeń i tak się pomimo tego stworzy, tylko że my ją będziemy jeszcze ładnie obrębiać, więc
Akurat na to teraz nie patrzę, więc wszystko ostatecznie będzie pięknie. Teraz musimy przejść przez to, żeby połączyć sobie tutaj ze sobą te wszystkie trójkąty. I teraz tak, dojdę do tego końca i mam połączone dwie części i teraz robimy tą przerwę pod pachą, o której Wam mówiłam, czyli tutaj musimy dobrać sobie taką liczbę oczek łańcuszka, która będzie odpowiednia dla Waszej całej szerokości bluzeczki. Tak jak mówiłam, musimy Cię zmierzyć, ile jest już tutaj, ile Wam jeszcze brakuje do ostatecznej szerokości, podzielić to w taki sposób, żeby po prostu tą liczbę oczek, wiadomo, że jeżeli robicie pod pachą, to ona jest w okrążeniu. Czyli jeżeli chcecie uzyskać na płasko daną szerokość, na przykład 50, a w tym momencie mam na przykład tutaj powiedzmy 40, no to z jednej strony brakuje mi 10 cm do 50, czyli z jednej strony bym musiała dobudować 5 i z drugiej, ale ponieważ robimy w okrążeniu, to tak naprawdę od razu też dobudowujemy z drugiej strony, czyli muszę tu dobudować tak naprawdę 10 cm. Mam nadzieję, że wiecie, o co chodzi, że w okrążeniach inaczej się to liczy bluzeczka niż na płasko. I ja już sobie tutaj mniej więcej ustaliłam, że dodam właśnie te 20 oczek łańcuszka, czyli w sumie te 10 cm na całą tutaj szerokość pod pachą. Dla mnie to będzie odpowiednie. Czyli dodaj 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Pamiętajcie, że ten łańcuszek jeszcze będziemy robić wzór, więc on na razie może być szerszy, ale potem się ułoży. Dodatkowo, jeżeli się okaże, że zrobiliście już kilka rzędów i jednak jest za szeroki ten top, to zawsze tą część jeszcze będziemy obrębiać i można ją zawężyć ostatecznie, nawet jeżeli jest za szeroko. Gorzej, jeżeli jest za wąsko, bo tutaj już nic nie rozszerzymy. Jak jest za wąsko, to niestety trzeba pruć. Tak to jest. Dobrze, czyli cały czas trzymamy się tego, żeby była tutaj prawa strona i doczepiamy sobie kolejny trójkąt, trzeci. I dosłownie robimy go w taki sam sposób jak poprzedni, czyli szukamy prawej strony. Akurat ta prawa strona będzie zawsze tutaj, gdzie mam po prawej stronie końcówka włóczki. Ładne oczko, wbijam się, robię sobie narzut, w miarę tutaj blisko się wszystko wbijam, żeby nie tworzyć zbyt wielkich przestrzeni. I robię półsłupek od razu. I znowu przechodzę do samego końca tego trójkąta. Sprawdzam, czy jest taka sama liczba oczek. Skończyłam, czyli tutaj doczepiłam, zrobiłam tyle, ile mam, czyli 38. I znowu biorę sobie mój trójkąt, oczywiście znowu na prawej stronie. No i musicie powtórzyć dokładnie to samo, co tutaj. Ponieważ ja nie dodawałam żadnych oczek, to nie dodaję, ale jeśli Wy dodaliście, to musicie dodać tyle samo, żeby oczywiście top był symetryczny, taki sam. To ja tutaj już od razu przechodzę do połączenia, sprawdzam sobie, gdzie jest początek, która strona prawa i łączę sobie te dwie części, czyli warto sobie to tak właśnie maksymalnie przybliżyć, żeby tutaj nic nie powstała zbyt wielka, długa przestrzeń. No i dalej oczywiście do końca znowu robimy półsłupki nawijane. Połączone wszystkie 4 trójkąty i tutaj znowu jestem w miejscu, gdzie jest pacha, więc muszę dodać tyle samo oczek. U mnie 20. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. No i teraz wracam do początku, żeby to wszystko połączyć. Oczywiście staramy się to tak cały czas robić, żeby nie było poskręcane. O, to jest mniej więcej już tak, to będzie wyglądało. Już się tutaj oddalam, żeby Wam pokazać. Mamy taki zarys już mniej więcej i teraz musimy to połączyć z tym pierwszym oczkiem. Z tym, że ja nie robię łączeń. Będę pracowała w okrążeniach, więc wyjątkowo tutaj połączę tutaj oczkiem ścisłym, ale w następnym okrążeniu już będę pracowała ślimakiem dookoła. Nie będę używała połączeń, a nawet nie wiem, czy tutaj je zrobię, bo nie ma sensu. Wzór będzie cały czas taki sam i ładnie wygląda, jak pracujemy w okrążeniu. Więc nawet tutaj można od razu zrobić narzut i zrobić sobie ten pierwszy tutaj półsłupek i traktować go jako początek kolejnego już wzoru.
Teraz jeszcze mamy przed sobą tą część taką, gdzie musimy to wszystko wyrównać i przerobić to łącznie z łańcuszkiem. I teraz znowu wbijam się już dookoła, tutaj jeszcze w tym rzędzie będę tworzyła półsłupki w całym oczku, ale potem w następnym rzędzie będę wbijała się tylko w tylną pętelkę, żeby stworzyć taki trochę inny wzór. On będzie się różnił od tego, co jest tutaj, ale oczywiście to tak miało być. Natomiast ten rząd jeszcze robię tak, że wbijam się w całe oczko dla wyrównania tutaj tego wszystkiego, ponieważ nie mamy jeszcze obrębionego tego łańcuszka. Dlatego przerabiamy teraz dookoła półsłupkami nawijanymi całą tą część. Ja przerobię tą część do momentu, gdzie mam łańcuszek, żeby pokazać Wam, jak wbijać się, żeby przerobić sobie ładnie łańcuszek. Natomiast tutaj mam cały czas tak samo, muszę tutaj przerobić półsłupkami nawijanymi, czyli muszę przerobić to i dojdę do tego momentu. Tak, ja tutaj miałam 2 trójkąty, gdzie nie robiłam sobie dodatkowych oczek łańcuszka, więc przerabiam oczko w oczku. Natomiast to, jak przerobić ten łańcuszek, to pokażę Wam dosłownie za chwilę, bo muszę przerobić jeszcze tą część właśnie bez łańcuszka. A Wy albo po prostu wbijacie się tutaj w te oczka, które widzicie, jesteście w stanie je pobrać, albo pobrać to już na tylną pętelkę. Ja Wam za chwilkę pokażę, na czym polega pobieranie tej tylnej pętelki, żeby od strony pachy było widać ładny łańcuszek. Ale jeszcze muszę przerobić tutaj tą część. Ok, no i teraz jestem właśnie w miejscu, gdzie mam ten łańcuszek. Każdy łańcuszek zawiera oczka łańcuszka, a jak go odwrócicie, to oczywiście zawiera taką tylną pętelkę. Jeśli ją dobrze widzicie i jesteście w stanie ją pobrać, to bardzo fajnie, ponieważ wtedy jest stabilniejsze to połączenie. No wymaga to jednak trochę wprawy, bo ja muszę odwrócić sobie ten łańcuszek na przykład na tą stronę, bądź na tą i jakby od dołu robić te półsłupki tutaj. Czyli robię narzut i widzę tutaj pierwszą pętelkę, która jest od dołu. To jest taka wystająca pętelka tutaj. Już Wam pokazuję może igłą, żeby to było lepiej widać. Ta pętelka akurat wystaje mi tutaj. Natomiast każda kolejna jest dosłownie tutaj, pod spodem. Jedna, o tutaj druga, tutaj trzecia. Takie trochę jakby w środku. Jeżeli jesteście w stanie je zrobić, to super. Jeżeli nie, no to oczywiście można bijać się i pobierać sobie na przykład jedną pętelkę z tyłu cały czas. Albo przebijać się, że pobiera się tutaj dwie, a z tej strony zostaje jedna. Tak naprawdę jak Wam jest wygodniej, bo zobaczcie, jeżeli ja tutaj się wbiję z tyłu i pobiorę jakby te dwie, raz, i tutaj jakby z góry się wbijam i pobieram te dwie, no to tak naprawdę ładnie też to wygląda. O, może nawet tak zostawię, nie będę kombinować. Jakby patrząc od góry na łańcuszek, chcę pobrać piętelkę przednią, ale zahaczam też tą właśnie tylną. Myślę, że to też będzie dobry sposób, żeby nie kombinować tutaj i przerobić sobie ten łańcuszek w taki sposób. I wtedy na górze zostaje nam taka jedna pętelka. Ja chciałam tak zrobić, żeby zostały dwie, ale myślę, że nie ma się co tutaj męczyć. Czyli mam tak, raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Idę dalej, tutaj musi być 20, więc mam 6, 7. Ok, nawet mi to powiem Wam, że poszło lepiej niż myślałam, że ten jednak sposób wbijania się od góry w tylną pętelkę i taką dolną jest rewelacyjny. Mam już tutaj 19 zrobione, jeszcze widzę, że jest tutaj jedna dosłownie, czyli od tej strony jakby widzę, że pobieram dwie pętelki, 20. I kolejna pętelka to jest pętelka już od półsłupka, tak jak mówiłam Wam, jest półsłupek i potem jest pętelka, czyli tutaj już wyszukuję sobie dosłownie całego oczka, wracam do tego samego sposobu, co tutaj, więc pobieram całą pętelkę i przerabiam. I takim sposobem musimy zrobić również drugą pachę. I w momencie, kiedy ja przerobię już tą drugą pachę, tą drugą część, pokażę Wam dalej, jak będzie wyglądał wzór. Ponieważ tutaj myślę, że już nie ma potrzeby powtarzania tego samego.
Okej, tak to u mnie wygląda i zobaczcie, że jak już przerobicie sobie ten łańcuszek, to już macie orientacyjną szerokość całej bluzeczki, że tak naprawdę można ją już założyć na siebie i sprawdzić, czy gdzieś nie jest ewentualnie za ciasno. Bo jeszcze tak naprawdę, tak jak mówiłam, no, jeśli jest szeroka, to można będzie ją tutaj zebrać i wszystko zagęścić. Gorzej jak jest za ciasna, to już się nic z tym nie zrobi. No ja tutaj mam takie 48 cm, więc myślę, że zostanie. Nie będę zmieniać, ale oczywiście to się jeszcze może okazać, jak zacznę robić więcej szerszych tych rzędów. Więc teraz tak, od tego momentu budujemy sobie cały czas już środek tej bluzeczki, tułów. Będziemy pracować cały czas dookoła i w miarę jak będziecie mieć coraz więcej tych rzędów, możecie przymierzać i sprawdzać, czy dobrze dodaliście liczby oczek, czy dobre trójkąty wyszły. Ja wiem, że może się okazać, że złe, ale nie poddajemy się, robimy dla siebie, więc ma być tak, jak my chcemy, tak, jaki rozmiar potrzebujemy, więc zawsze tam jakieś prucie wchodzi w grę. Zobaczcie, ja tutaj miałam ten początek i tak jak Wam wcześniej wspominałam, że pracuję w okrążeniu, to pracuję, czyli teraz przechodzę do robienia półsłupków już tylko w tylną pętelkę. Czyli tak, ja sobie tylko zaznaczę, że tutaj był mój początek, wepnę sobie w dowolne miejsce, żebym wiedziała, gdzie jest pełne okrążenie, bo mam na razie tyle nitek niepochowanych, że w sumie to nie wiem, czy bym się tutaj odnalazła, gdzie jest pierwsze okrążenie. Natomiast cały czas wybieram teraz, bijam się w górne, od góry w łańcuszek, pobieram tylko tylną pętelkę i przerabiam również półsłupki, czyli pobieram tylko tylną pętelkę. Oczywiście możecie wzór tworzyć dookoła bez pobierania tylnej pętelki, tylko całą, ale on będzie wtedy taki jednostajny. Nie będzie miał tego paseczka dookoła. Oczywiście nie mówię, że źle, ale pokazuję Wam, jak zrobić wzór, który jest na mojej bluzeczce. Jeśli Wam wygodniej, nie chcecie pobierać tej tylnej pętelki, bo to jednak się trochę schodzi, to zawsze można cały czas pobierać dwie pętelki. Teraz już mamy wszystkie oczka przygotowane, więc w zasadzie to już jest taka jedna monotonna praca, robienie sobie długości topu dookoła. No i dlatego ja teraz znikam na jakiś czas, na kilka godzin, a może nawet dni, żeby dokończyć sobie ten top. No i wrócę do Was, żeby Wam pokazać, jak to u mnie wygląda i co jeszcze będziemy robić, żeby sobie ładnie dokończyć ten top. No to ja znikam. Ja już sobie tutaj prawie wykonałam część środkową, natomiast ona jeszcze nie jest dokończona, ale ponieważ miałam resztkę włóczki i teraz będę używała nowej, więc postanowiłam, że najpierw pokażę Wam, jak obrębić tą krawędź. Wtedy będzie łatwiej mierzyć i sprawdzać, jaką długość topu chcecie sobie zrobić. U mnie ta część to nie jest tak, że to leży stricte nad biustem, ona jest tutaj wyżej, jak gdyby takie ramionczko już nawet, więc ja tutaj tej nadbudowy nie będę miała dużo. Wystarczy sobie złapać znacznikami tutaj w tym miejscu i sprawdzić, jak Wam się układa. I ja ją troszeczkę obniżę, czyli będę potrzebowała taki delikatny pasek obniżający, ale to nie będzie duże ramionczko, bo dla mnie to jest ramionczkiem, natomiast ta część tutaj wchodzi na biust, czyli to jest troszeczkę taki top, którym nie do końca ten trójkąt jest w miejscu, gdzie jest dosłownie biust. Ale to tak jak mówię, to wszystko zależy od tego, jakie sobie długie ramionczko zrobicie, jak chcecie, żeby top na Was leżał, to łatwo sobie dostosować. Dlatego ja teraz potrzebuję obrębić sobie tą część, żebym dokładnie wiedziała, jaką wysokość jeszcze tutaj nadbudować, no i na końcu. I teraz tak, obrębienie będzie polegało na tym, że zanim złączymy, będziemy dookoła, dosłownie, przerabiać sobie tutaj ściegiem, tak jak tutaj pokazuję palcem, oczek ścisłych z narzutem, ale w miejscu, gdzie mamy tutaj gdzieś mniej więcej na środku, zbudujemy sobie taki dodatkowy łańcuszek, żeby można było fajnie zaczepić później jakikolwiek pasek czy wzór, który zrobimy. Czyli w miejscach, gdzie jest u góry mniej więcej, wybieramy sobie środkowe oczko, będziemy tworzyć dosłownie dodatkowy łańcuszek, powiedzmy z 3-4 oczek, żeby ładnie to wyglądało. Czyli tak, będziemy sobie iść oczywiście tutaj dookoła, więc ja zacznę od miejsca, w którym miałam tutaj znacznik. On mi wyznaczył początek i będziemy iść zgodnie z wskazówkami zegara, czyli na prawej stronie, tu gdzie znacznik, doczepiam włóczkę. Czyli dosłownie to jest u mnie tutaj. Zrobię sobie troszeczkę wyżej, żeby tej dziurki tutaj nie powiększać. Doczepię włóczkę gdzieś tutaj w tym miejscu. I poprzeciągam i robię oczko ścisłe.
Natomiast teraz w każdym rzędzie, w każdym tutaj oczku zrobię sobie półsłupki nawijane, przepraszam, oczka ścisłe nawijane. Natomiast w miejscach, gdzie nie mam tych półsłupków, tych oczek, będę wybierała pętelki i starała się je tak dostosować, żeby ładnie wyglądały. Ja już pochowałam sobie tutaj, schowałam sobie wszystkie wystające włóczki, więc u mnie już to wygląda w miarę porządnie. Natomiast warto właśnie pochować nawet te włóczki, które stworzyły krawędź, po to, żeby właśnie teraz sobie to ładnie wszystko wziąć. Czyli tak, robię narzut, tu się troszeczkę wbiję wyżej, żeby nie było takiej dziury. Przeciągam włóczkę i przeciągam przez dwie. Narzut, przeciągam i przez dwie. I tutaj za chwilkę wejdziemy, właściwie już weszłam w miejscu, gdzie mam te pojedyncze pętelki, więc w każdej tej pojedynczej pętelce przerabiam oczka ścisłe z narzutem, czyli muszę dosłownie przełożyć to oczko przez te dwa. Mogę to robić od mojej tutaj wewnętrznej strony, w taki sposób zawsze sobie przytrzymuję tutaj tą środkową pętelkę, bądź mogę też to zrobić od zewnętrznej strony, czyli przekierować szydełko na zewnątrz i przeciągnąć. To już zależy od Was. Musicie sobie znaleźć dogodną technikę, jak Wam będzie lepiej. Czyli tak, tu gdzie są oczka, przerabiam te pojedyncze pętelki, które były z dodatkowych oczek, 20, po prostu wyciągam te pętelki i przerabiam. Tak to będzie wyglądało. Tworzymy sobie teraz takie ładne wyrównanie tego topu. Tutaj za chwilkę przejdę już do tej części, gdzie nie ma tych pętelek, ale to, tak jak wspominałam, zaraz sobie to wszystko wyrównamy. I tak, i właśnie, teraz będziemy robić cały czas tutaj tak samo, że pobieramy pętelki, które tutaj najbardziej nam pasują, widoczne, w miarę gęsto, żeby to oczywiście nie ścieśnić. Jeśli potrzebujecie ścieśnić, bo zrobiliście za luźno, no to wystarczy zrobić ten ściek nie tak gęsto, tak? Czyli po prostu, znaczy jak gdyby tworzyć ten ściek dalej. Nie robić tak dużo tutaj tych oczek, bo wtedy Wam się to wszystko znowu porozszerza. Ja to robię na czuja, dosłownie. Staram się patrzeć, czy nic mi się tutaj nie przekrzywia. Krawędź ładnie się wyrównuje. I dosłownie pobieram dowolne pętelki. I tu się nie chce coś przecisnąć, to pójdziemy z tej strony. Tutaj miałam, tuż widzę, że zrobiłam sobie zakończenie jakiegoś włóczki, więc muszę to tak owinąć, żeby tego tutaj nie było widać. Ładnie sobie to po prostu wyrównam. Czyli tak jak wspominałam, dobrze jest sobie schować wszystkie literki, włóczki, co mi z literkami, końcówki włóczek, żeby właśnie teraz dookoła, w tym momencie, jak coś jeszcze wystaje, to wszystko tutaj schować. Ok, zobaczcie, tutaj wchodzę. Tu już wchodzę na tą część, gdzie był nasz trójkąt, więc tu mamy ułatwione znowu zadanie, czyli w każde dodatkowe tutaj oczko, które było, robimy dokładnie tak samo. Oczko do oczka. No najgorzej chyba jest właśnie to przejście tutaj, ale zobaczcie, że ono się ładnie wyrównuje. Akurat też biel jest niestety może wygodna do pracy, ale na bieli dużo widać takich, jakby ja to widzę, większych, mniejszych przestrzeni, w których prześwituje światło. To oczywiście nie jest błąd, ponieważ wiadomo, że naciąg nitki jest zawsze różny, ale na bieli to jakby dla mnie zawsze najwięcej takich niedoskonałości widać. Ale to może jest takie moje tylko optyczne wrażenie. I zobaczcie, ja idę sobie tutaj cały czas do góry.
I teraz tak, jeśli na przykład Wy zrobiliście taki trójkąt, że w zasadzie nie potrzebujecie doczepiać żadnego paska, to będzie można go po prostu zszyć na górze, bez żadnych dodatkowych tutaj oczek. Natomiast można, tak jak ja tutaj teraz zrobić, że mniej więcej tutaj na środku dołożę sobie 3 oczka łańcuszka, może 4 nawet, po to, żeby stworzyć sobie taką przestrzeń na zaczepianie tutaj tego paska. O, coś takiego. Taki dodatkowy pasek. On mi się przyda, jak będę robiła sobie właśnie w dalszej części to ramionczko tak zwane. A potem cały czas dalej tak samo. Oczko do oczka przerabiamy sobie do dołu. I w zasadzie tak obrębiam na pierwszy rząd. Czyli dookoła schodzę po kolei. Tutaj oczywiście też sobie ładnie dobiorę oczka i w każdym miejscu, gdzie mam tutaj na górze, robię sobie taką dodatkową przestrzeń z 4 oczek, żeby sobie później stworzyć właśnie taki paseczek. No i jeżeli dojdę z powrotem dookoła w tym miejscu, to pokażę Wam, co dalej. Ok, zrobiłam sobie dookoła tym samym ściegiem, tak jak Wam wspominałam. No i oczywiście mniej więcej na środku, w każdej tutaj trójkącie zostawiłam sobie taki sznureczek z 4 oczek łańcuszka. I to było pierwsze okrążenie. Natomiast z chwilą, kiedy dojdziecie tutaj do początku, ja jeszcze robię jedno okrążenie. Czyli tak, wyszukuję sobie tutaj, nie zaznaczyłam, ale ja widzę w miejscu, gdzie doczepiałam włóczkę i widzę oczko. Po prostu połączę ze sobą tą część i dalej będę pracowała też tym samym ściegiem, ale będę się wbijała tylko w tylną pętelkę od łańcuszka. Czyli pomijam to łączenie i teraz wybieram tylną pętelkę i tak samo przerabiam sobie oczka ścisłe z narzutem. Oj, przepraszam, mi się tutaj pomyliło. Gdyż tylna pętelka to będzie taka trzecia, dosłownie ta tutaj. O. Ponieważ chcę, żeby było widać taki ciągnący się tutaj łańcuszek, a żeby on był widoczny, muszę pobrać pętelkę, która będzie za tym oczkiem. Ale w tym pierwszym okrążeniu faktycznie może to być ciężkie, więc chyba jednak odejdę od tego pomysłu, więc będę się po prostu wbijała w środkowe oczko i pobierała tylną pętelkę z oczka. Jednak tamta pętelka trzecia jest słabo widoczna i może faktycznie być ciężko to w ten sposób zrobić. Dlatego po prostu wbijam się jeszcze raz w środek oczka, nie w całe oczko, tylko w środek, pobieram tylną pętelkę i jeszcze raz przerabiam sobie całe okrążenie, żeby jeszcze ładnie Was sobie to wyrównać. Ładnie, żeby to wyglądało. I tak robię dookoła. Natomiast jeszcze tutaj, w miejscu, gdzie robiliśmy sobie te 4 oczka łańcuszka, to tutaj je tak trochę wzmocnimy, czyli tak ostatnie oczko zrobiłam tutaj, natomiast teraz wbiję się sam środek i przerobię sobie dookoła 4, czyli raz, 2, 3 i 4, jak gdyby owijam ten łańcuszek. Tutaj jest oczko jeszcze z poprzedniego, ale można je tak naprawdę pominąć, bo ciężko się będzie wbić, a tutaj nie ma znaczenia, ile tych oczek tutaj będzie, tego akurat nie będzie widać, a nie chcę tutaj dodatkowo jeszcze tworzyć jakiś jeszcze tej przestrzeni, o, coś takiego. Czyli mamy takie wyrównanie tutaj dookoła oczkami ścisłymi i robię tak w każdym kolejnym trójkącie, a do momentu, aż przejdę dookoła. Dobrze, słuchajcie, zrobiłam sobie 2 okrążenia i dla mnie tyle wystarczy. To wszystko i tak się jeszcze ułoży po wybraniu bluzeczki, więc 2 dla mnie są ok. Jeśli chcecie, możecie zrobić ich więcej. Natomiast tutaj oczywiście kończę okrążenie w miejscu, gdzie zaczynałam. Tutaj mam mniej więcej początkowe oczko, więc jeszcze sobie zrobię jedno, bo tutaj widzę, jak mi wchodzi. Natomiast potem już po prostu robię oczko ścisłe, no i zamykam sobie okrążenie. No, oczywiście włóczkę trzeba będzie schować sobie w ściegu. No i teraz zajmiemy się ramionczkami. Tak naprawdę, tak jak ja wspominałam, ja tą część traktuję bardziej jako ramionczko takie dekoracyjne. U mnie cały top leży bardziej tutaj, z tej strony na biuście, więc on będzie trochę dłuższy. Natomiast to jest taka część dekoracyjna. I wymyśliłam sobie, że będę tworzyła takie
takie ramionczko. Już Wam pokażę, jak je zrobić. Oczywiście długość takiego ramionczka jest na bieżąco sprawdzacie. Jakby musicie zrobić jakąś długość i zahaczyć o drugą część i ubrać i sprawdzić, czy dobrze leży. Takie już kosmetyczne sprawy to trzeba po prostu mierzyć i na bieżąco. Tylko tak, musicie sobie wybrać mniej więcej, która część będzie przednia, ponieważ tutaj z tej strony będzie mieć takie ładniejsze łączenie. No z tej troszeczkę inne, jeszcze nie wymyśliłam, jakby to lepiej zrobić. Można by to po prostu przyszyć i może byłoby to wtedy lepiej, ale jeszcze nad tym podpracuję. Natomiast jak takie łączenie robić? Oczywiście takie ramionczko. To jest dokładnie takie same bąbelki, które mamy tutaj w tym wzorze, więc to jest naprawdę bardzo proste. Po prostu te bąbelki będą troszeczkę grubsze. No i robię sobie pętelkę podstawową. Wkładam właśnie w szydełko do wcześniej przygotowanej tutaj tej pętelki. Przeciągam i robię oczko ścisłe. I tutaj robię pierwszy od razu bąbel, który tym razem będzie miał 4 narzuty, czyli po prostu on będzie większy. Tutaj oczywiście trzeba się przecisnąć przez to wszystko. Robię raz, 2 oczka łańcuszka i jeszcze raz to samo, czyli raz, 2, 3 i 4. 4 narzuty. I mamy pierwszy. Oczko do góry, odwracam. I teraz pracuję w tym środku tutaj, czyli znowu narzut i w tym środku robię dokładnie to samo. Raz, drugi narzut, trzeci narzut, czwarty narzut i przez to wszystko od razu przekładam. 2 oczka łańcuszka i jeszcze raz to samo. Raz, 2, 3 i czwarty narzut. Tych pętelek jest sporo, ale da się to przeciągnąć, jak w miarę luźno sobie trzymam. I znowu teraz z tej strony, czyli pracuję tutaj w tej części. I znowu pierwszy narzut, drugi narzut, trzeci narzut i czwarty narzut. Przekładam przez wszystko. 2 oczko łańcuszka i jeszcze raz to samo. Czyli tak tworzymy sobie to ramionczko. Oczywiście ilość takich ramionczek długich bąbelków jest zależna od Was. Ja zrobiłam raz, 2, 3, 4, 5, 6. Tutaj 7 jest zakończenie, ale no jeszcze nie podoba mi się tak do końca. Ale pokażę Wam, jak ja sobie to zrobiłam. Może po wypraniu będzie to ładniej wyglądało. Czyli dokończę 7 bąbelków i pokażę, jak to połączyć. Oczywiście źle sobie policzyłam, ale mam tutaj 6 tych bąbelków. Raz, 2, 3, 4, 5, 6. 7 jest tym wykończeniem, czyli mam raz, 2, 3, 4, 5, 6. Następnie będę go łączyła z tą górą, ponieważ z tej strony mam pętelkę, więc zrobię sobie tutaj takie przejście 2 oczek ścisłych, ale oczywiście to może wyjść akurat tylko u mnie, bo chodzi o to, żebym miała od prawej strony pętelkę. Jeśli zrobiliście prawdopodobnie 7, to będziecie mieć od prawej strony pętelkę, bądź właśnie nieparzystą liczbę oczek. Powiedzmy, że chodzi mi o to, żeby miała z tej strony włóczkę. I teraz tak, ja zrobiłam to w taki sposób, że wbiłam się tutaj i przeciągnęłam sobie tą pętelkę tutaj. Natomiast właśnie tutaj, gdzie jest ten środek, o, zrobiłam sobie oczko ścisłe i ponownie jeszcze zabezpieczyłam, przerabiając kilka razy tutaj półsłupki, czyli jakby podwójnie się przebijałam przez jedną przestrzeń środkową tutaj i robiłam sobie półsłupki. Tyle, żeby w miarę wyrównać tutaj tą liczbę, tą przestrzeń, żeby to ładnie wyglądało. Wydaje mi się, że połączenie tymi słupkami jest w miarę stabilne. Może nie do końca tak wygląda tak samo jak to łączenie przednie, ale mam wrażenie, że że będzie po prostu się trzymało. Oczywiście, jeśli macie jakiś inny pomysł, to możecie połączyć w inny sposób. Na końcu zrobiłam sobie tutaj oczko ścisłe i już odcięłam włóczkę. No i tutaj trzeba oczywiście zabezpieczyć i schować. No takie mówię trochę może inne łączenie, dlatego można je zostawić na plecy, jakby ono się też tutaj, jak widzę, naciągnie, to w miarę tutaj wygląda. Można by też oczywiście nie robić tych półsłupków, tylko po prostu przyszyć, ale tymi półsłupkami też jak gdyby tworzę ten bąbel i on się jakby
tutaj w miarę ładnie wygląda. Tak mi się wydaje. Chociaż też można by zrobić tak, że zacząć od tej strony bąbelki, zrobić 3, od tej strony bąbelki zrobić na przykład tak samą liczbę 3, no i potem sobie na górze jak gdyby też to połączyć sam ze sobą. Także technika dowolna. Ja na razie zostawię sobie tak. Mam nadzieję, że mi to nie będzie przeszkadzać, a jak będzie, to sobie poprawię. To już jest kwestia dekoracji, jak to Wam się podoba. I teraz dopiero mogę mierzyć na sobie ten top i sprawdzać, jaką długość muszę zrobić, żeby oczywiście była już odpowiednia dla mnie. To już jest oczywiście znowu kwestia, kto jak chce. Mam też pomysł na to, że można tak naprawdę ten top dołem też ładnie wykończyć jakimiś dekoracyjnymi bąblami, ale ja chciałam, żeby tutaj dekoracją było to wykończenie na górze dla mnie. Nie będę chyba szła już w dolne. Tak mi się wydaje. Natomiast oczywiście Wy możecie sobie stworzyć jeszcze inny zupełnie dół. Można sobie wymyślić jakiś inny ścieg, można sobie wymyślić ściągacz. Ściągacz jak najbardziej też myślę, żeby tu fajnie pasował. Nawet taki reliefowy. No właśnie się zastanawiam, czego zrobić, ale zmierzę na sobie top i jeszcze sprawdzę. Ok, słuchajcie, mała zmiana. Ja jednak przeszyłam sobie na okrętkę tutaj. Jednak tamta część mi nie podobała się, ale tak jak mówię, to wszystko już zależy od Was. Natomiast tutaj jednak nie będę robiła sobie ściągacza. Nie chcę jednak dociążać tutaj tej bluzeczki, bo wiadomo, że ona może mieć jeszcze do tego jakieś bolerko, sweterek, które samo może mieć ściągacz, więc postanowiłam, że jednak nie. Będzie takie zwykłe, proste. Natomiast oczywiście robię to, kończę długość w tym samym miejscu, gdzie zaczynaliśmy, po tej samej linii, czyli jakby po pełnym okrążeniu. Ja wiem, że doczepiałam tutaj włóczkę i tutaj miałam jak gdyby pod pachą tą część, którą już zaczynałam. Natomiast na samym końcu można po prostu przerobić sobie wszystko od razu oczkami takimi ścisłymi w całą pętelkę. Zrobić sobie takie okrążenie jedno, po to, żeby właśnie ładnie to wyglądało, bądź nawet 2, gdzie będzie bardzo podobnie wyglądało do tego wykończenia, czyli najpierw w całą pętelkę, a później na przykład tylko w tylną pętelkę. Tak można to zakończyć i tak naprawdę to się wszystko tutaj wyrówna. Będzie jedno przejście takie, gdzie będzie widać, że faktycznie jest zmiana wysokości, ale to nie będzie na tyle, to chowam jakby z boku, z tyłu, więc nie będzie się tak rzucało w oczy. Ale oczywiście sami możecie zdecydować, jak ostatecznie Wy zakończycie sobie robienie tego topu. Czy będzie to ściągacz, czy będzie to zwykły ścieg wyrównujący, czy może też coś innego. Ja już serdecznie Wam dziękuję. Do zobaczenia. Pa, pa.